Witajcie. Nastał koniec maja. Już pora sadzić arbuzy. Pogody nie zmienią się jeszcze około 10 dni naprzód, z tego co widać, więc nie ma co czekać. Bardzo niesprzyjający maj odnośnie temperatur jest w tym roku. Jaki sezon będzie, to zobaczymy. Jesteśmy na stanowisku numer 4. Wyrywamy teraz żyto, które zostało wysiane na poplon, ale nie wszystko przekopane zostało. Takie kłosy. No te kłosy już widoczne. Te sadzonki zostawimy tu na obrzeżu, wzdłuż irysów, lilii, samosiejek, słoneczników, a tam z tego terenu usuwamy. I tu zobaczcie, jak wygląda gryka. Również była na poplon wysiana. Już kwitnąć zaczyna gryka. To jest zwykła ziemia ogrodowa. Mieliśmy ją rozsypać tu na ten piach, bo jest bardzo piaszczysta gleba w tej lokalizacji, ale jednak to jest kropla w morzu potrzeb. Te 15 worów ziemi. I ziemia będzie szła po prostu do dołków bezpośrednio. Za chwilkę agrotkaninę rozłożymy. Już jest wyczyszczona. Kilka worków obornika końskiego, jakiś kurzy zeszłoroczny, gołębi. No i na dniach będzie wysadzanie. Więc to jest stanowisko numer 4. Wymiary 6 metrów na 9 metrów. Tu jest agrotkanina częściowo złożona na pół. I słuchajcie. Która strona gdzie idzie? Ja nie wiem. No właśnie, zaraz powiem. Te wąskie muszą iść od strony. Której stronie? Od strony ogrodzenia. Dobrze, także musimy, wiesz. Tak to mnie denerwuje. I na stanowisko numer 3 zmierzam. Tam mój róg do tamtą stronę, tak. Tylko na słoneczniki musimy uważać. Te, które na obrzeżach wykiełkowały. Jak tutaj. I tam. Trzeba rozłożyć, żeby... Aha, okej, żeby w razie co można... Tak, bo zostało poszerzone odrobinkę te terytorium. Wyśrodkujemy. No dobrze, jeszcze tutaj. 15, tylko musi być już tak fałda, nie wiem. Dzień dobry. Oto niewielkie stanowisko numer 3. Stanowisko arbuzowe. Pierwsze świadomie posadzone rośliny. Będą to kilka sztuk ogórecznika lekarskiego, kwitnącego na niebiesko, oraz słoneczniki i tylko. Słoneczniki mix to są siewki, które się
wysiały. Przed chwileńką je kopałam. Słoneczko praży, już więdną. Nieliczne sztuki posadzone. Będzie też dziwaczek, czyli Mirabilis jalapa, siewka i jakiś parę sztuk nagietek. Też był miks odmian. A jaki kolor, to zobaczymy. Niesamowicie piaszczysta jest ta gleba. Coś tam zawsze urośnie. Słonecznik w miarę odporny na suszę. Dość mocno, byle się zakorzenił. A to są karpy dali, które nie wiem, czy żyją. One zostały wydobyte z kanału samochodowego w garażu, gdzie bardzo źle przezimowały, dużo się zmarnowało. Nie było to odpowiednie miejsce. Posadzę. Będzie wiadomo, czy coś z tego żyje. Tu jest nawóz bydlęcy, obornik bydlęcy, sorry, i ziemia ogrodowa. A na stanowisku numer 4 trwa nawożenie otworów, czyli mozolna praca, wykopywanie dołków. O tyle dobrze, że jest tak piaszczysta gleba, że samo się aż pcha na łopatkę. No i tutaj właśnie idzie ten nawóz bydlęcy. Tak, tak. I ziemia ogrodowa. I w takie podłoże będzie sadzone. Tą piaszczystą ziemię wysypujemy gdzieś tam w przestrzeń. Prawdopodobnie na ten odcinek zostanie jeszcze rozłożony kawałek agrotkaniny, ale to zobaczymy jeszcze. Bo z jednej strony myślałam, by kwiatów nasadzić tak po prostu jak leci gęsto, a łatwiej jest bez, prawda, tego plastiku całego. Pomidorki również zostały wysadzone na zewnątrz. Różne, przeróżne odmiany. A dzisiaj do mnie trafi taki piękny irys. Nastąpi zamiana. Śliczny. Takiego nie mam. Mama dostanie taki piękny, taki. I podobny do tego, taki. I tak się uzupełniamy. I rozkwitła piwonia. Też mówiła mama, tyle czasu czeka. Tak lichutko, tak ją nawozi. I ona nie chce kwitnąć. I patrzcie, patrzcie, jest, warto czekać. Niewielkie krzaczki, ale zakwitły. Nareszcie. Ze 3 lata siedzą tu. Warto czekać. Odmiana nieznana. Tu już dalie zostały posadzone. Troszkę słoneczników. Musi być kolorowo. Aby sezon dopisał. I wracamy. Jaka piękna chmura. Śliczne. Tak daleko. Na stanowisko numer 3. W tym roku nie będą rosły tu melony. Melony będą tylko na stanowisku numer 2. Zmarnowane pół stanowiska było. Nic stąd nie było do jedzenia. 1 sztuka. Dostały szansę. Pełnię słońca. Nawóz. Dołki wyposażone jak talala. I co? Nic z tego. Koniec z melonami. Ostatnia próba. Albo znowu przedostatnia i przedostatnia na stanowisku numer 2 w tym sezonie będzie. Ja tak mówię, że im szansy nie daję, już nie daję, ale co roku mnie kusi, że może się uda. A mam już pewniaki słodziutkie, które jakieś tam były i były mega słodkie.
to co lubię w melonach. No i oto przed Państwem stanowisko numer 4 o wymiarach 6 metrów na 9 metrów. Tu będą sadzone arbuzy. Ale że w zasadzie większość odmian znacie, tym samym już nie będę nagrywała. Tak, bo to jest bez sensu. To są takie jakby ciut mniej ważne lub takie, których jest dużo. Jak na przykład w jednej komorze Best 2024 Marco. To tutaj dostaną kolego więcej miejsca w tym sezonie. Też z wysiewu miksu jakiegoś również też tu zamieszkają. Dołki również nawiezione, więc tylko łapskiem dziury robić i wtykać. Albo łopatką. Dobra nasza, działamy. Przyjechałam tuż po 7 rano, dochodzi godzina 10. Chwilkę porozmawiałam z mamą. No i zostało w tym czasie zapełnione 77 otworów sadzoneczkami mikrymi arbuzów. W połowie dołków są po 2 sadzonki tej samej odmiany w większości przypadków, a czasem różne odmiany, tak jak tu. Są małe te sadzonki, nie wiążę wielkich nadziei, by coś urosło. Jest tu susza okrutna u mamy, wody, deficyt. W tym sezonie będą podlewane w miarę możliwości znacznie częściej niż rok temu, by nie było takiego fiaska, jak to było właśnie rok temu. Pomijając te 77 dołków, to tam jest arbuz, ale kolejne 3 otwory po zewnętrznej, 1, 2, 3, to są melony Emir szczepione na podkładce. Ta natomiast większa sadzonka na skraju jest to Pattison dwupalczasty w żółtym kolorze. W tej części jeszcze nie zostały wykopane otwory i nawiezione i możliwe, że tu nie będzie żadnych dyniowatych. Możliwe, ale to czas pokaże. Może puszczę ogórków troszkę na tej zewnętrznej części, a tu kwiaty. Zobaczę. Na pewno dojdą nasadzenia kwietne wokół. Różnorodne. A teraz idę na stanowisko numer 3. Tam wysadzę kilka melonów, bo tu jest tylko Emir, jak wspomniałam. W tej chwili obsadzone jest to stanowisko daliami, ale jeszcze dowiozę siewkami słoneczników, które przywiozłam od siebie. Troszkę nagietków i już nie pamiętam co. Tam cała ściana ze słoneczników. No jedna tuja nam zepsuła się. I jedyne kwitnące w okolicy tego stanowiska są te kwiatuszki, tak zwane śpioszki. Już jest mniej więcej 20 stopni. To stanowisko ma wymiary 6 metrów na 5 metrów. I pozostały mi takie sadzonki z mojego wysiewu. Kolego Marco. Tu dostaną dużo miejsca te kiedyś od Ciebie. Zobacz z jakim opisem. Mix Mark 2019. A ja swą przygodę zaczęłam w 2020. Natomiast kolega, który prowadzi kanał Marco Polo Uprawa, w 2018 roku zaczął przygodę z arbuzami. 2 lata wcześniej ode mnie. Arbuzy i kwiaty. To mnie urzekło przeogromnie. Zapraszam na kanał Marco Polo Uprawa. Kiedyś był dopisek w Polsce, ale kolega zmienił po prostu Marco Polo Uprawa. I tu te Twoje cudeńka z tamtego okresu wysadzę. Może trafi mi się bingo? Bo wiem, że miałeś kiedyś. Zobaczymy. I to są, zobacz kolego, tu ten jeden oraz
cały ten zewnętrzny rządek. Starałam się nasiona kolorystycznie grupować, licząc, że trafię na to, że w danej komorze będzie ta sama odmiana. Ale jak wiadomo, zdradliwe to jest. Wcale tak nie musi być, że udało mi się wytypować. Z pierwszej komory tu. Z kolejnej też jedna sztuka. Nagrania nie włączyłam, czyli z pierwszej komory w tym miejscu, z drugiej obok i trzecia komora. 3 sadzoneczki, które jak najchętniej posadziłabym wszystkie w jednym dołku, ale zrobię inaczej. Tu będą 2, a tu 1. Rozdzielam. Hop i hop. Taki podpis skleciłam wraz ze strzałką. To ku pamięci mojej fotkę zrobię. Tak, że to było w tej samej komorze. Zobaczymy, czy takie samo wyrośnie. Jak coś nie obumrze. No i teraz kolejna komora, 1 sztuka. I znowuż ostatnia już teraz. 3 sadzoneczki. To też rozdzielamy i gdzie? Tu, gdzie patyczek i tu. I też dostaną podpis takowy, że jest to z jednej komory. No, tak w tą stronę na ukos skieruję. A tam widnieje też taki zestaw opisowy. W ten sposób 7 otworów tymi miksami twoimi wysadzone zostało. Więc teraz tak, na obrzeża tam już coś innego. 1, 2. W bliskim sąsiedztwie to 3. Tu 4. I na obrzeże 5. Coś nie twojego, kolego Marko. Czyli powiedzmy, że no. Mój surprise, ten, który miał mieć inny wygląd, to było, który tu? Czekajcie, chyba tu napisałam 14 wrzesień 2021. To nasionka z tego egzemplarza. On był żółty, okrągły i miał żółty miąższ, czyli żółta skóra, żółty miąższ. Wielka to niespodzianka była. A miał mieć żółty miąższ i skórkę w pasy. Ale jak to się mówi, surprise, niespodzianka, więc może to takie, wiecie, no rzeczywiście prawdziwa niespodzianka. I ten pójdzie na obrzeża. 23 otwory już obsadziłam sadzoneczkami arbuzów. No i przyszło melonom pozostałym zamieszkać w tej części, oto, w której rosły rok temu. Chyba nie wystarczy mi do wszystkich dołków sadzonych. I takie jeszcze jednostki pojedyncze chcę u siebie gdzieś tam gdzie mieszkam, wysadzić. Tu mamy Dominikanę 2. Z hotelowej restauracji dostałam nasiona. Pani Basiu, pozdrawiam. Tu Dominikana M1 również. Więc teraz te meloniki nieliczne. W 10 otworów posadziłam sadzonki oraz 1 patison. Tym razem ten o zielonej skórce i 2 palcach, jakby w 5 stron świata, gdyby takowe istniały. Oraz do powiedzianej liczby sadzonek arbuziaków dodać trzeba 2 lub 3, które pomiędzy arbuziaki wysadziłam, ponieważ praży słońce okrutnie. To bardzo ostrożnie wokół sadzonek podlewamy. Nie daj Boże, żeby na listki wpadło.
O, wiecie. Poparzyłoby bardzo. No i cóż, życzmy sobie wszyscy powodzenia, udanego sezonu. Niech tak pięknie arbuziaki plonują i zawiązują się jak ta pospolita winorośl, która jest bardzo, bardzo soczysta, idealna na wina wszelkie. Kompoty przepyszne wychodzą. A wiecie co? Kiedyś pojęcia nie miałam, że, jak głupio to zabrzmi, że z winogron kompot można zrobić. Jedno, co się kojarzyło, to do pojedzenia i nastawić jakieś winko. Ale kompoty są ekstra. Do widzenia.